Cześć, witajcie. Dziś w końcu S-klasa W140 z silnikiem V8 na legalu. Powiem tak, w końcu ja się doczekałem, bo to jeden z tych samochodów, które chyba do śmierci zostanie w mojej pamięci. Pojemność 5 litrów, V8, 326 koni i tu hit. Pamiętacie Panamerę z poprzedniego odcinka, a więc Mietek o wadze 2 tony, czyli około 300 kg więcej od Panamery, przyspiesza do setki w tyle samo, czyli 6,8 sekundy. Dla mnie to jakiś kosmos, to jest, słuchajcie, 91, 92 rok, początek lat 90. Aż się spociłem. Miałem taką, ale niestety nie z tym silnikiem, a 3 litry benzynka i to w manualu, co w Mercedesie W140 jest rzadkością. I tu ciekawostka, wiecie jak wrzucało się jedynkę? Tak jak dwójkę, dwójkę tak jak trójkę i wszystko dalej odwrotnie. I codziennie jak się przesiadałem do innego auta, żeby ruszyć tym autem, musiałem spojrzeć na drążek skrzyni. Widzicie, jest nieco uszkodzony ten nasz egzemplarz tuż za przednimi nadkolami na dole i tylna klapa, no niestety ponoć uszkodzenia wyniknęły w transporcie. No, słyszałem w jakimś tam innego kolegi odcinku, że w tych latach Mercedes musiał gonić BMW. Nic bardziej bzdurnego. BMW w latach 90. i początek 2000 jeździli młodzi dla szpanu, bo było ich jeszcze na nie stać. Mercedesami jeździli biznesmeni i prywatni ludzie, których na Mercedesa musiało być stać. W późniejszych latach BMW zaczęło standardem przybliżać się do Mercedesa, że pewnie w tych latach stać z nimi na równi. Ja najwięcej Mercedesów, jakich miałem, to W123, czyli słynna beczka, W126, czyli S-klasa, poprzednik W140, bohatera dzisiejszego odcinka, no i jeszcze tam W124. Oczywiście też miałem 190, ale to już inna historia. Teraz W140 wygląda dostojnie, ale w latach 90., jak gdzieś pojawił się na drodze, to nie miało znaczenia, kto w jakim był wieku. Wszyscy jak jeden nie mogli od niego oderwać wzroku. Wyglądał jak majestatyczny czołg, naszpikowany wszystkimi nowinkami technicznymi. Jak mijał jakieś typowe auta z tamtych lat, no, na przykład Renault 19, Poloneza czy Daewoo Lanos, miało się wrażenie, że to auto wyprzedziło epokę. Marzeniem na tamte lata było posiadać takiego Mietka choćby z silnikiem 2.8, czyli najmniejszym w tym modelu, ale świadomość, że niektóre widziane na ulicach mogły mieć motor 5.0 V8, a już nie mówię 6.0 V12, przyprawiało o zawrót głowy. W 146 litrów V12 miał magiczne 408 koni i rozpędzał się do setki w 6,3 sekundy. Wyobrażacie sobie auto z początku lat 90. z silnikiem ponad 400 koni? Ja to pamiętam, ale nawet teraz to mam ciarki na rękach. Były jeszcze oczywiście diesle. Najpopularniejszy z nich to 350 turbo diesel, miał 177 koni, ale trochę za dużo palił, nawet dochodziło to spalanie do 14-15 litrów na setkę. No ale kto w tamtych czasach, mając W140, patrzył na spalanie? No słuchajcie, on wygląda naprawdę, jest olbrzymi, ta blacha wygląda na jakąś blachę nie do zdarcia, choć już te roczniki 9.1, 9.2 widywałem troszkę pordzewiałe. No i oczywiście bagażnik. Bagażnik ma, słuchajcie, z tego co pamiętam, 525 litrów. No, po prostu kosmicznie jest wielki. Pamiętam jak kiedyś zawziąłem się, żeby w tym swoim W140 wymienić wahacz przedni. Leżałem pod nim chyba ze 3 dni. Tak śruby były zapieczone i oczywiście brak fachowej wiedzy. No ale jaka duma mnie rozpierała, jak to zrobiłem. Niezapomniane momenty. A z ciekawostek to przed debiutem W140
panowała, wiadomo, klasa S w wydaniu W126 i pierwszy raz BMW pokazało swój silnik 5.0 V12. Pamiętacie słynne BMW 850 V12? Mercedes wówczas celował w rozwiązanie inne, to znaczy chciał osiągnąć te 300 koni, ale z silnika V8, a nie V12. Nawet przesunięto premierę W140, która miała się odbyć w 1989 roku, a odbyła się w 1991. No, jeśli chodzi o samochód w środku, ma nieprawdopodobne wygłuszenie. Zwyczajowo jest skóra, drewno i automat. Na kabinę nie przenoszą się nawet najmniejsze drgania, jak się jedzie tym autem. Drewno oczywiście jest drewnem, metal metalem i skóra jest prawdziwa. Szyby, słuchajcie, były podwójne, a na zamówienie nawet były kuloodporne. Ta szyba, jak się otworzy, to widać, że ona ma, nie wiem, około centymetra pewnie grubości. Były opcje S i SE, ale też SEL, czyli long przedłużana. Z tyłu było miejsca bardzo dużo. No i oczywiście ten zapach Mercedesa w środku. Kolejną ciekawostką było też to, że Mercedes W140 zostawiał z tyłu całą konkurencję BMW 750, Jaguara XJ12, flagowy oczywiście model, czy Lexusa LS400 i kosztował wówczas, uwaga, 50% więcej niż konkurencja. I to był fenomen i ten fenomen przyczynił się, że nigdy nie osiągnięto planowanego poziomu sprzedaży tego auta. Warte podkreślenia jest to, że koszt projektu Mercedesa W140 to było około 2 miliardy marek niemieckich, czyli około 1 miliard euro, co oznacza, że najdroższy projekt Mercedesa w historii. Jednak ten model, który prezentuję w dzisiejszym filmie, należy do mojego kolegi i usilnie będę go namawiał, żeby go nigdy nie sprzedał. Dzięki za oglądanie i żebym nie zapomniał, w jakimś kolejnym odcinku pokażę Wam coś naprawdę odlecianego. Pojazd, nie pojazd, zobaczycie. Do następnego.